everyone, my name is Isabella and welcome to my kitchen. Witam Was wszystkich, na imię mam Izabela i witam w swojej kuchni. Dzisiaj przy wtorku, jak tradycyjnie, robimy sałatkę. Today, traditionally, it is Salad Tuesday and we are going to make a salad and we are going to celebrate sweet potatoes because they have their day today, so it's Sweet Potato Day. Moi drodzy, dzisiaj jest Dzień Batatów, więc sałatkę zrobimy z batatami. It is also Margarita Day, but today we're going to skip that. We've done margaritas a few times. But you can most certainly do that. I will post some recommendations for you. Moi drodzy, dzisiaj również jest Dzień Margarity, ale już to robiliśmy kilkakrotnie, więc tym razem pozostawiam Wam to Waszej wyobraźni, a dla przypomnienia wkleję Wam linki do kilku moich ulubionych przepisów na margaritę. No ale w międzyczasie zaczynamy. But in the meantime, let's start on our salad. So it's a warm potato and chickpea salad. I do love chickpeas. I do love sweet potatoes. There are a few salads with those two vegetables. So please feel free. Go ahead and look for some. If you need some guidance, let me know. Jest kilka sałatek, właśnie połączenie z ciecierzycy z batatami. Uwielbiam to połączenie, także kolejną wersję dzisiaj przygotujemy. Jeżeli nie możecie znaleźć, jeżeli chcecie poszukać inspiracji, potrzebujecie inspiracji, nie możecie znaleźć, dajcie mi znać, bo są one w różnych językach, więc chętnie Wam też podeślę linki. So some of those recipes are in different languages than English and Polish, and I will happily send you some links. So, hi Monika and hi Gloria, hi Katarzyna. Everybody, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to see you. Say hello. Please share with others. We are on Facebook, Instagram, and we are on YouTube Live as well. Subscribe to my channel if you haven't subscribed to my YouTube channel yet. So please, let's get some of those subscriptions and some likes there and hellos and waves. Yes, exactly. Okay, so let's start. So what we do start, I am going to change teeny weeny, but that's because I don't have fresh basil in the house. But that's okay. But we do start off with half a red onion, about 90 grams. Zaczynamy od połowy cebuli, około czerwonej, około 90 gram. Hi Fabio, I'll answer your question in a bit. I saw your question, but I was getting ready to go live. So I will text you back. So we don't know how much, it's approximately half an onion. Onions are different in size. So to weigh it out, here's a trick. Pół cebuli, cebule mają różne rozmiary, więc pokażę Wam, jak skorzystać z wagi w międzyczasie, bo mamy napisane, że około 90 gram. Mamy tutaj takie 3 kropeczki obok hasła dalej, naciskamy na nie i mamy trzecie od góry, to jest waga. We do have 3 dots next to the next icon, and the third down is scale. And there we go. So we can do that while our recipe is running. We can weigh something in the meantime. So we have 28. Maybe it will be half an onion. Let's see. Plus or minus. See, it's actually more because it's 3/4 of my onion. So depending on the onion size, that's why if there is a weight, I always go by that. Także tu wyszło 3/4 naszej cebuli, więc w zależności, jak wspomniałam, cebule mają różne rozmiary, więc na wszelki wypadek ważę, jeżeli mamy takie przepisy. Następnie, next we add 2 sprigs of parsley. I'm just adding a whole bunch of parsley. Także dajemy garść natki pietruszki. I teraz zamykamy, we close this up. And 3 seconds, speed 5. Just a quick twist. 3 sekundy, obroty 5. Zamykamy z miarką, co mieliśmy na naszych wskazówkach. We did have that in our instructions to place our measuring cup on top of our mixing bowl lid. So this is what it looks like. Look at this. So it's chopped. If we want it more finely chopped, and I think I do, then I'll just add another second. So I'm just going to scrape this down and give it a twist for another second. Także jeżeli wolimy, żeby coś było troszeczkę bardziej posiekane, ja w tym przypadku wolę, aby cebula była drobniejsza, więc zgarnęłam kopystką na dno naczynia miksującego i wkładamy z powrotem i dorzucimy jeszcze 1 sekundę i oczywiście już czuję troszeczkę mi zapach cebuli, troszeczkę mi podrażnił oczy, ale to nic. So we go with our reverse
and we have 3 seconds. The dial that is enlarged is the dial that we control with our, the icon that is enlarged is the one that we control with our dial. So I'm going to press on the time and reduce this to 1 second. Więc ikona, która jest powiększona na naszym ekranie, jest to ikona, którą kontrolujemy naszym pokrętłem, więc z sekund 3 zmieniłam na 1 i teraz ponownie, widzicie, nie zmieniłam tego, dobrze, że zauważyłam, nie zmieniłam, dotykam, I didn't touch the other icon, the speed icon, so I was increasing the time. So just 1 more second, and I think this should do. Także odrobinka, tylko 1 sekunda i myślę, że teraz będzie wystarczająco. Jasne, jest super teraz. Także widzicie, możemy troszeczkę na przepisy według własnego gustu zmieniać. So we transfer this to our bowl, serving bowl. Także przekładamy to, zgarniamy kopystką do naszej miski, którą przygotowujemy do serwowania. Także aromaty, olejki z naszej cebuli się właśnie ulatniają, kiedy wygarniam, więc widzę, więc pomyślcie sobie, co by było, gdybym ją musiała pokroić. So the essential oils from the oils from our onion, the vapors are, see there. So imagine how much I would be tearing if I would have to cut it up. Oh my! I usually don't get like this. Często mi się to nie zdarza, moi drodzy. No ale nic. So now we add a couple of tablespoons or teaspoons, tablespoons, hymatic of apple cider vinegar into our bowl. And we are going to incorporate that with our onion and parsley. So I'm going to mix this up a bit. So mixing this up, and this is going to pickle our onions a bit with the vinegar. Także dodajemy, no piszę 2 łyżeczki, dałam troszeczkę więcej octu jabłkowego i wymieszałam to razem. Mogę to robić kopystką w naszej misce, ale nie robimy tego na naczyniu miksującym. Więc wymieszałam to i teraz troszeczkę nam się zamarynuje od naszego octu. So I was tapping, I tapped with the spatula on my bowl, but we don't do that on our mixing bowl because we don't want to tamper with the skin. So let's move on. We don't clean our mixing bowl. We place a jug on our lid and we're going to measure out the next ingredients. Także zamykamy nasze naczynie miksujące, wstawiamy dzbanuszek na naszą pokrywkę i teraz odmierzamy 100 gram oliwy. Wiecie co, ja mam trochę jeszcze oleju lnianego, więc najpierw zacznę od oleju lnianego. I do have some flaxseed oil, so I'm going to start with that first because I'm not a big fan of olive oil in my salad dressings. Także nie za bardzo przepadam za oliwą w sałatkach, więc wykorzystam resztę właśnie oleju lnianego, który mam. I troszeczkę ta butelka była tłusta, ale już wycieram ręce. The bottle was a little greasy, so I wanted to wipe my hands. So we're going to go up to 100. Oil is oil, but they do have different properties, health properties. Olej jest olejem, oliwa oliwą, ale przystek tłuszcz ma troszeczkę inne właściwości. And now we add 40 grams of lemon juice. 40 gram soku z cytryny dodajemy, więc wyciskamy prosto tutaj. Squeeze it in. It says it's about 1 lemon, but depending on the lemons, sometimes they have 20 grams, sometimes they do have 40. In this case, see, I barely got 30 grams, not even out of 1/2, so perfect that I have 1 more. Witaj Wojtek. So, okay, we're almost done. Okay, perfect. And we are going to continue. So we set this aside. Odstawiamy to na bok, naszą mieszankę oleju lnianego, oliwy i soku z cytryny. Wykorzystałam resztę oleju lnianego, bo nie przepadam właśnie za oliwą w sałatkach. I teraz wrzucamy tutaj 8 gałązek do naszego naczynia miksującego, 8 gałązek bazylii.
Nie mam bazylii i tu jest właśnie ta zmiana. 8 sprigs of basil, fresh basil leaves. I don't have basil. I do have cilantro, so that's what I'm going to use. I love cilantro. And 25 grams of flaked almonds. No flaked almonds, so I'm going to use pine nuts. So as you can see, you can make substitutions. Więc nie mam płatków migdałowych, ale mam orzeszki piniowe i dodaję tego 25 gram. Także troszeczkę zmieniamy już w tym momencie przepis. Tak? 2 składniki są zmienione. Ale widzicie, nie musimy się trzymać bezpośrednio przepisów, tylko możemy troszeczkę je dostosować do siebie lub do tego, co mamy w lodówce. So as you can see, we don't have to go exactly by the recipe ingredients. We can adjust it to our taste or by what we have in our fridge. So we add a garlic clove. I have like these small cloves, so I'm adding like, I guess, 1,5. Jeden ząbek czosnku, mam takie 3 maciupkie, także pewnie to jest 1,5 ząbka. I teraz, tak, tutaj zobaczę, czy nasza zielenina wszystko jest zgarnięta. Ok. I teraz zamykamy nasze naczynie miksujące, wkładamy miarkę. We close our mixing bowl. We do insert our measuring cup. And we start this go 5 seconds, speed 10. Obroty 10. Także szybciutko. Zobaczmy, co mamy. Let's see what we have before we scrape this down. Zobaczcie. Wszystko fajnie zmielone. Everything is very, very finely chopped. So we scrape the ingredients down to the bottom of the mixing bowl. Także zgarniamy kopystką nasze składniki, rozdrobnione składniki i to, co właśnie troszeczkę nam jeszcze resztki cebuli zostały i odrobina pietruszki, także to też teraz razem zgarniamy. So the little leftovers, the parsley leftovers and the red onion, we can continue scraping this down. So I'm scraping it down and wiping my spatula on the knives. So now we have butterfly whisk. Fly no more than 4 because it'll fly away as a butterfly. So we just secure it on top of our knives. It goes on like this, so it's easily secured, and you'll hear it snap in there. So it does have a note that 4 is the maximum speed that it can be used at, but I also say fly no more than no more than 4, or it will fly away. So fly no more than 4. I do have bits of pieces on my lid, so I'm also scraping that down. Także mam troszeczkę jeszcze resztek na pokrywce, więc też zgarnęłam. Więc ponownie zamykamy. We close this up again and 2.5 minutes. And we turn the dial to 4, speed selector. And it's going to continue for 2.5 minutes. Także włączamy na 4 na 2 minuty 30. I teraz bardzo powoli wlewamy naszą miksturę oleju i soku z cytryny na naszą pokrywkę. I to jest świetne, nasza przykrywka jest pod lekkim kątem. So now we slowly pour the mixture of oil and lemon juice on top of our mixing bowl. The mixing bowl has a slant, and the measuring cup actually, it fits in a way, as you see that I'm always pressing it in for it to be secured, but it does have openings, and those openings allow for the oil to slowly drip into our mixing bowl and continue with our dressing. Więc nasza przykrywka ma lekki kąt do naszego otworu. Nie przykrywka, tylko nasza miarka wkłada się, zacieśnia się w naszym otworze, w naszej przykrywce, ale tworzą się lekkie otwory między przykrywką a naszą miarką, i dzięki czemu jest lekki spad na przykrywce i dzięki czemu olej, świetnie ta mieszanka spływa powoli do naszego naczynia miksującego, dzięki czemu właśnie następuje mieszanie
W ten podobny sposób się też robi między innymi majonez. So it's the emulsifying effect that this has, this method. This is similar to making mayo at home. So we have a few more seconds. We can see the time and the speed here on top. Także jeszcze mamy kilka sekund. Tutaj mamy czas i obroty, na jakich wchodzi Thermomix. Także poczekamy jeszcze kilka sekund. Także kochani, czy zrobiliście dzisiaj coś ze słodkich ziemniaków? Nie stawiam Wam wcześniej przepisu, ale już linkę macie na Facebooku, macie linkę pod live'em, na Insta oczywiście wstawię i zdjęcia Wam również wstawię. Także czy gotujecie ze słodkimi ziemniakami, z batatami, lubicie? Let me know if you like sweet potatoes, if you like to cook with them. I made a stew yesterday as well, chicken stew. I did post the link already on Facebook. I'll fill that in on Instagram and YouTube as well. Okay, so now we remove our measuring cup. I mean our lid. Także wyciągamy zabieramy naszą przykrywkę. Wiecie co? Tak. Zgarnę od razu i z przykrywki i zaraz Wam pokażę, co mamy w środku. So I wanted to scrape our lid and look what we have, emulsified dressing. So what we do is to transfer the dressing into the same bowl where we have our onions and our parsley. Także przekładamy to teraz, także zgarnę to, co mamy na ściankę, zgarnę na dno naczynia kopystką i przełożymy to, no właśnie, jeszcze miałam motylek zabrać. I'm supposed to remove the butterfly whistle first. I przełożymy to do naszego naczynia od serwowania. So we're going to transfer this, okay, to our bowl, but first scraping down because there's so much, the dressing smells really nice. And so I want this, it would be basil, right? But it's going to be cilantro flavored, which I actually find the cilantro to work better with, as far as flavors are concerned, with cilantro rather than basil. But we always do add something sour, so whether it's vinegar or balsamic vinegar or apple cider vinegar, we always add that to any dressing. Well, not maybe any, but most dressings. Także preferuję cytrynę z kolendrą, a nawet limonkę, mogłam dodać trochę limonki, niż z bazylią, chociaż do każdego sosu dodajemy odrobinę czegoś kwaśnego. Więc czy będzie to ocet balsamiczny, czy będzie to sok z cytryny, czy z limonki, czy zwykły ocet, to jabłkowy, to zawsze takie rzeczy dodajemy, prawda, do naszej sałatki. Także troszeczkę wymieszam to, niech się dalej komponują nam smaki. Zapachy pyszne. So I mix this up a bit. Okay, so now without mixing cleaning the mixing bowl, okay, I did already put the lid on. I know I'm not going to need the measuring cup, także już wstawiłam naszą przykrywkę. Nie będzie nam dzisiaj potrzebne już nasza miarka i teraz odważamy, więc wleję tędy przez otwór pół litra wody. We're adding 500 grams of water, so half a liter, a little over 16 ounces. And we place our varoma and weigh out our sweet potatoes, peeled and cubed, which is what I already have done, and cover it up and steam it on varoma for 20 minutes, temperature varoma, speed 2. Także mamy pół kilo ziemniaków, słodkich batatów pokrojonych w kostkę w naszej waromie, przy czym zamykamy to na 20 minut na temperatura varoma, będą nam się one gotowały na parze na obrotach 2. Także speed 2, varoma 20 minutes. And now we have a new function. We've had that for a few months. I don't know if you've used it already or not, but we have a preview function while the recipe is running.
od paru miesięcy mamy nową funkcję na naszym Cookguide'u, naszą możliwość i możemy zajrzeć do naszego przepisu podczas kiedy on jest gotowany i spojrzeć, co mamy zrobić dalej z naszą potrawą. So I'm going to add a preview, podgląd. I teraz, so we remove the aroma tray and transfer the potatoes into the serving bowl with the dressing and pickling onion. And then we add 1 or 2 pinches. So this is what I'm actually going to do now in the meantime and mix this up. We add 1 to 2 pinches of black pepper. Także ja nie dodaję ziemniaków, najpierw dodam resztę przypraw, niech to nam się gotuje, więc troszeczkę pieprzu dodajemy, teaspoon of ground cumin, łyżeczkę kminu rzymskiego, mielonego, więc tak mniej więcej. I właśnie tutaj też kolejna przyprawa, kminek rzymski z kolendrą. So this is another spice that I like to use with cilantro leaves, okay? And then we add 400 grams of chickpeas drained, so that comes out, so 1 drained can, okay, of chickpeas. Także dodajemy do tego 1 puszkę odsączonej ciecierzycy and we add rocket or arugula. Także dodajemy, no właśnie, zawsze zapominam to słowo. So I don't have arugula. I do have mixed greens, but those I'm going to add at the end because I'm going to incorporate all the ingredients with our chickpeas. Także nie mam, no właśnie, no, zawsze mam problem i nie napisałam sobie na kartce jak się nazywa arugula po polsku. W każdym bądź razie dodam na końcu, mam tutaj akurat nie mam tego, mam mieszankę zieleniny, więc to dodam, trochę tu jest szpinaku, trochę, no tak, no dzisiaj mam, co widzicie? Dzisiaj coś mam zaćmienie. W każdym bądź razie warzywa tutaj, sałatę zostawię na sam koniec, tak? Proszę zobaczcie. Dla mnie to już jest świetne. Ziemniaki jak mi się ugotują, uparują, to wtedy dodam je i wymieszam je z sałatą i mamy sałatę, będziemy mieć sałatkę gotową do zjedzenia. Tutaj woda, która jest właśnie w niemytym naczyniu miksującym, powoduje, że aromaty dodatkowo nam przejdą do naszych ziemniaków. So because we didn't clean the mixing bowl, then the aromas are going to infuse our sweet potatoes further. And of course I forgot and I touched the mixing bowl. It's warm, it's not very hot yet. So just a safety precaution, if we have a red light here, that means that our Thermomix is at a higher temperature and we should not be touching the mixing bowl. Także jak już mamy, nie zwróciłam uwagi, dotknęłam naczynia miksującego, już jest gorąco, więc jeżeli widzimy czerwień tutaj, to znaczy, że naczynia miksującego powinniśmy nie dotykać. Także moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Wstawię Wam oczywiście zdjęcie, linki do dzisiejszej potrawy. Mam nadzieję, że spróbujecie z okazji Dnia Słodkiego Ziemniaka, Dnia Batatu. So that's all folks for today. I will post the links, post the pictures for you, and I hope you enjoy Sweet Potato Day as well. So see you tomorrow. Thank you for joining and see you tomorrow at 5 or a little bit after like today. But please join me tomorrow. Thank you. Bye bye. Do jutra, moi drodzy. Trochę dzisiaj było poślizgu, bo byliśmy po 5, ale zapraszam serdecznie jutro, także mam nadzieję, że jutro nie będzie poślizgu. Do zobaczenia. Pa, pa.